Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W dzisiejszym odcinku zastanawiałem się, jakiego tematu mógłbym się złapać i wiecie co? Tak przychodzi mi do głowy, że w zasadzie wszystko to, co robiliśmy do tej pory, czyli zakładaliśmy tą kolonię górniczą, zakładaliśmy rolniczą dolinę, a wszystko po to, żeby zaportować nasze miasta główne, czyli Legnice, miasto, które budowaliśmy od samego początku, i Świnoujście, miasto, które tutaj widać w oddali, miasto nad rzeką. Robiliśmy to po to właśnie, żeby nie brakowało nam materiałów do tego, żeby podnosić parcele do trzeciego poziomu, żeby nie brakowało nam piwa, którego mamy na ten moment 209 tutaj w Legnicy, żeby nie brakowało nam kamienia. Tutaj mamy 44, więc możemy sobie tutaj z kolonii ściągnąć kamień i żeby nie brakowało nam żywności, żebyśmy mieli te trzy typy jedzenia, tak żebyśmy mieli możliwość rozkręcenia i rozbudowy do trzeciego poziomu naszych parceli. Więc dzisiaj skupimy się na tym, ażeby wykorzystać potencjał naszych mniejszych osad do tego, żeby rozbudować najbardziej jak to możliwe te nasze główne miasta. Przyspieszmy sobie czas, włączymy sobie grę i tak naprawdę poszukamy sobie parceli, które moglibyśmy ulepszyć. Tutaj można powiedzieć bliżej naszego centrum wszystko mamy już rozbudowane do trzeciego poziomu, więc tutaj już tak naprawdę nic więcej nie będziemy w stanie zrobić. Chciałbym iść bardziej w tą stronę. I tak też tutaj mamy drugie poziomy, natomiast no, nie mamy trzeciego typu jedzenia. Tutaj również i nawet brakuje nieco zaopatrzenia z karczmy. Zobaczmy sobie, co jest dalej. Tu mamy jedyneczki, więc jedyneczki sobie możemy tutaj spokojnie podnieść w górę. Tak, wszędzie gdzie mamy, to sobie to wszystko zauważono nieprzyjacielską jednostkę. No to ciekawe. Miał być odcinek skupiony na rozbudowie, a oni tutaj w żywcu chcą mi i to idą twardo. Proszę bardzo, jak chcą mnie tutaj napaść z zaskoczenia. Żywiec, czy żywiec? Tak, świta jest w żywcu. Świta jest tutaj. Dobra, podejdźmy sobie. W żywcu nie mam w zasadzie żadnej obrony. Trochę mnie to martwi. Jak to się w takim razie skończy? Ściągnijmy sobie ze Świnoujścia może tutaj jeden taki legion na szybko i oni niech tutaj biegiem lecą i jeden oddział kuszników też niech sobie tutaj podejdzie. Tylko może to być trochę za późno. Wy też biegiem w tym kierunku. Zobaczymy, czy uda nam się to wybronić, bo trochę powiem wam, że nie lubię tych najazdów i oni już są nastawieni. O, mam nadzieję, że już teraz nie, bo przed chwilą chcieli mi tutaj coś palić. Mamy jeden oddział, drugi oddział rozbójników. Tutaj mamy trzeci. Czy jest jeszcze gdzieś czwarty? Mam nadzieję, że nie. Cały czas zauważono te jednostki. Ok, są cztery, ale są w kupie. Idą na świtę. Dobra, to świta sobie tutaj ustawi się tutaj, żebyśmy przyjęli ich atak, a może w tym czasie uda się, że dojdą moje jednostki biegiem, to oni niech się ustawią tutaj na polu. Spróbujemy ich trochę w takim razie wybić. Mam nadzieję, że oni tutaj nic mi nie narobią. Przyspieszmy sobie troszkę czas. Dobra, na razie mijają te budynki i nie palą na szczęście tego, więc miejmy nadzieję, że tak to też pozostanie. Wy sobie przejdziecie tutaj, a kusznicy ustawcie się gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że ten ostrzał będzie.
Tu idzie jeden oddział, więc myślę, że ci ich tutaj powstrzymają. Zaraz zobaczymy, czy to się uda tak zrobić. Dobra. A ja wziąłem... Aha, ja nie wziąłem kuszników. No dobra. Nie wziąłem kuszników, wziąłem tylko jednostki. Ale to nic się nie dzieje. Proszę bardzo, natarcie. Wszyscy wy tu i tu. Okej. Mamy walkę z rozbójnikami, którzy nas tutaj zaskoczyli. Miał być odcinek trochę bardziej o ekonomii. Wtargnęła się walka, ale szybko sobie poradzimy z tymi oddziałami rozbójników. A raczej nic tutaj wielkiego się nie powinno zadziać. Weźmiemy tutaj od tyłu, atakujcie. Tutaj mamy oddział naszych, to są z włóczniami milicja, oni sobie tutaj radzą. Wy dobijacie, biegniecie też ich wesprzeć. Fajnie, ale fajnie ta świta wygląda, nie? Ulepszona już tak, takie wojsko spoko wygląda. Dobra, ci są. Dobra, na szybko atak odparty, także świtę możemy sobie już rozwiązać, a nasze wojsko, wsparcie ze Świnoujścia może wracać do siebie, a my możemy wrócić do ulepszania naszych domów. Taki szybki przerywnik tego, co planowaliśmy na początku. Ok, tu mamy możliwość podniesienia domów do drugiego poziomu, to sobie wszystko to podnieśmy. Tutaj również i tutaj w porządku, tu mamy wszędzie już te dwójeczki. Ok, czy tutaj, nie, tutaj też jedzenie. Ok, gdzieś tam pokazywało mi, że nie ma, że trochę za daleko jest karczma, więc jedną sobie postawmy tu, bo tu gdzieś też będę chciał jeszcze rozbudować sobie te parcele. Natomiast teraz musimy zadbać o drugi i trzeci typ jedzenia. I jak chciałbym to zrobić, bo widzicie, że jabłek naprawdę sporo nam tutaj wjeżdża z tych sadów, natomiast problem jest z całą resztą. W pierwszej kolejności chciałbym zadbać o mięso, bo w końcu mamy to pastwisko, więc wrzućmy sobie rodzinki do tutaj tego handlarza zwierząt, ściągajmy po prostu owce. Przywóz do 40 sztuk, ok. Też zauważcie sobie, mamy ponad 5000 zamożności regionu, więc po to też w sumie zbieramy, żeby wykorzystać na taki wspomagacz, żebyśmy mieli faktycznie to mięsko. Jedną masarnię mamy tutaj, więc oni sobie przerabiają mięsko z owiec. Zróbmy sobie. Wybaczcie, coś mi się tutaj zatrzymało, nie wiem dlaczego zatrzymało mi się nagrywanie, więc w zasadzie no tutaj raczej chyba widzieliście wszystko, jeśli chodzi o nasz napad rozbójników, natomiast teraz rozwijamy po prostu trzeci typ jedzenia, czyli nasze mięso, tak żeby przerabiać szybko na kiełbaski. Ja sobie tu wrócę do przyspieszenia. Zdobudowaliśmy też chatę rzeźnika, żebyśmy też mieli szybszą przeróbkę na kiełbaski. I jeszcze mamy tutaj, będzie to samo, też przerabiamy to szybko na kiełbaski. Robię to po to, żeby każde mięso, które się pojawia w jak najszybszym tempie było przerabiane na kiełbaskę. To też pozwoli mi właśnie zróżnicować to jedzenie w miarę szybko. Dobra, to będzie jeden temat. Wiem, że jeszcze chciałbym zobaczyć jedno, bo mięsa też mamy sporo, nie tutaj, ale w tej naszej górniczej kolonii, nie tylko kamień, ale też i właśnie mięso. Jest 120 mięsa, dlatego weźmiemy sobie na razie na cel Legnicę, wyślemy tutaj
mięso, będziemy sobie odbierać od nich sól. Tak samo tutaj wybieramy Legnicę, wysyłamy mięso i odbieramy od nich sól. Dobra, i w tym momencie z tej naszej kolonii będą wysyłane transporty mięsa do Legnicy. To sobie rozwiążmy to wsparcie, które mieliśmy. A tak naprawdę jeszcze chciałbym wysyłać tutaj z Żywca pszenicę, a w zasadzie to już teraz raczej ziarno. Jedzenia mamy na 4 miesiące, więc na razie sobie darujmy przeróbkę w młynie i no, ten piec chlebowy już co ma, to niech po prostu przerobi, ale my na pewno muszę sobie tutaj jeszcze załatwić tego muła. Natomiast z Żywca wysyłajmy po prostu do Legnicy ziarno. No bo w tym momencie już pszenicy nie mamy, bardzo mało. Mamy ziarno, więc to ziarno będziemy sobie wysyłać do Legnicy, a w zamian oczywiście bierzemy sól, bo to tego materiału mamy najwięcej w Legnicy. Dobra, partner wymiany Legnica, również ziarno i w zamian sobie weźmiemy tą sól. Dobra. I tym sposobem będziemy wysyłać sobie tutaj z kolonii górniczej mięso do Legnicy. Z Żywca będziemy sobie wysyłać no teraz ziarno, ale docelowo po prostu całą pszenicę będziemy sobie wysyłać tutaj. I tym sposobem mam nadzieję, że nasze zapasy też będą się już uzupełniać, czyli mięso będzie większy po prostu ten przyrost mięsa. Będzie dojeżdżać do nas w tym momencie ziarno, które będzie od razu przerabiane na mąkę, a ta będzie przerabiana na piec chlebowy. Jedynie co mi chodzi po głowie, to tak, żebyśmy dobudowali sobie piec chlebowy. Czekajcie, gdzie to było? Piec chlebowy tutaj. Dobudować sobie tak, żeby po prostu może z tej strony bardziej przy tym spichlerzu sobie to zrobimy, a w zasadzie to nawet przy tym. O, może coś takiego tutaj, żebyśmy po prostu ten przerób mąki mieli zwiększony, czyli po prostu szybciej nam się będą pojawiać te chleby na targach, tym samym może będziemy w stanie szybciej zróżnicować to jedzenie w naszych mieszkaniach. Jak zobaczymy na zielono, czyli te 3 typy jest tylko w kilku parcelach, więc trochę mnie to nie zadawala. Chciałbym po prostu, żeby w większości już te 3 typy były, tym samym też wzrośnie nam aprobata i tym samym wzrośnie nam możliwość rozbudowy tych domów do 3. poziomu. Ok, póki to się dzieje i póki czekamy faktycznie na te dostawy, to tutaj jak stoimy, opał na 5 miesięcy i też się tak właśnie zastanawiałem, bo przecież my mamy możliwość postawić mielarz, który przerabia i zwiększa tak naprawdę nasze drewno opałowe, czyli przerabia drewno zwykłe na ten węgiel drzewny, co też zwiększy po prostu zapasy opału. Trochę wtedy opałem się już nie będziemy przejmować, natomiast będziemy się przejmować tym jedzeniem i czekać na kolejne dostawy. Jak to troszkę ruszy, jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz, czy my mamy, tak, mamy też owce, które się powoli rozmnażają na pastwiskach, więc gdzieś tu mam nadzieję z tych owiec będziemy w stanie rozmnażać i pozyskiwać też dodatkowe mięso. Ok, czyli to byśmy mieli. Na razie to tak jeszcze średnio wygląda. Mam nadzieję, że to się jakoś ruszy. Natomiast zapotrzebowanie na tak duże miasto też jest spore, więc nie ma się co dziwić, że od razu wszystko się rozchodzi. Dlatego
ta różnorodność jedzenia, jak będzie nam rosnąć, to już mamy 60%, powoli będzie nam się zwiększać z domu na dom i też pozwoli nam to ładnie tutaj zaspokoić tę potrzebę. Mamy już tutaj małą karczmę, ulepszmy od razu do tej dużej, piec chlebowy stoi, zróbmy sobie tutaj od razu 3 rodzinki, które mogą zacząć pracę. Już 62%. Dobra, no dobra, tak powoli będziemy się tutaj rozszerzać. Tutaj mamy kolejne parcele do ulepszenia, tutaj również. Ok, tutaj wszystko jest już na 2, więc będziemy czekać to, żeby na ten 3 sobie to ulepszyć. Tu jeszcze czekamy w ogóle na przybycie kolejnych rodzin. To w porządku. Ja tym samym chciałbym troszkę zmniejszyć podatki. W ogóle zrobimy tak, żeby zrobić to na 2%. Tak, żeby już z czasem ten minus za opodatkowanie ciągle się zmniejszał, bo to już tych podatków nie potrzebujemy. Armię mamy już tutaj rozbudowaną. Szybko możemy jeszcze tą jedną świtę tutaj dobudować, ulepszyć tutaj i tutaj. Cała reszta już jest ładnie załatwiona, więc też tych grzywien aż tyle nie potrzebujemy. Tym samym ta aprobata nam będzie wzrastać, więc fajnie. No i ok, karczma się buduje, tu mi się zatrzymało, więc przyspieszenie. Piec się będzie już tutaj robił. Dobra. Mięska już, patrzcie, mamy sporo, ale to mięso też jest używane jako jeden z rodzajów, ten 3 typ jedzenia, nie? 66%, ładnie rośniemy. A ja bym wolał, żeby to mięso było przerabiane na kiełbasę. Niestety nie mamy takiej możliwości, żeby sobie to ustawić. Przynajmniej ja nie kojarzę, żebyśmy na te stragany po prostu nie używali mięsa. A może tak byśmy to zrobili? Jest faktycznie targ. Może zróbmy to tak. Uda się to, tylko musiałbym wszystkie stragany, które mam, znaleźć i po prostu pozbawić ich tutaj mięsa. O, to jest jakaś nadzieja. Dobra, poczekajcie, zrobimy to tak. Tylko też znaleźć wszystkie te stragany to będzie trochę ciężko, bo jak wiecie, nie mam tego w jednym miejscu, mam to troszkę porozrzucane, więc będę musiał poszukać sobie wszystkich tych, które mam. No zresztą na takie miasto to też już sporo, to jest jako jeden, dobra. Sporo tych targów, straganów musi być porozkładane. Jeszcze jest tutaj. Dobra, tak sobie popatrzę jeszcze z góry. Łatwiej będzie to chyba zrobić w lecie, bo tutaj zimą wszystko wygląda bardzo podobnie. To zrobiliśmy. Mielarz. Wrzućmy tutaj 2 rodzinki. To było zrobione. Tutaj też były te stragany zrobione. Tutaj nigdzie straganów już nie mam. Tutaj mamy składzik, czyli nie, nic tu w okolicy nie robiłem. Dobra, czyli te były zrobione. Tutaj nic nie było. Te były zrobione. Te były również. Okej, no może się uda. Zobaczymy, czy też to mięso będzie nam się zbierać, czy faktycznie będzie się rozchodzić. No 25 mięsa to już ładny wynik. Mam nadzieję, że teraz już trochę to przyblokowaliśmy i tego mięska nam się uzbiera. Tym samym będziemy to przerobić na kiełbaskę. A czemu mi tak na tym zależy? Nie wiem, czy już o tym wspominałem, czy nie, ale z jednego mięsa robią się 2 kiełbaski. Czyli ja z tego, co mam, jestem w stanie podwoić ilość jedzenia z tego mięsa, po prostu zrobić 2 razy więcej kiełbas, a to też wpływa na to, żeby to jedzenie nam się różnicowało. I tym samym, jak to wygląda, mamy 62%, czyli nadal jeszcze czekamy na to, żeby się te kiełbaski tutaj nasi mieszkańcy zaopatrywali.
Dobra, to w takim razie to sobie leci tak ładnie. Po 7 miesięcy mamy już jedzenia i opału. Karczma się już kończy, więc za chwilkę sobie tam rzucimy jakieś rodzinki. Ok, to w zasadzie wygląda bardzo ładnie. Jęczmienia mamy 118, sód się robi na bieżąco, 170 piwa, a więc fajnie. Wszystko sobie tutaj działają. Przerzucać mi tutaj na tą stronę. Ok, 2 rodzinki lecą do karczmy. Ok, mielarz nam działa. W porządku. To tutaj w takim razie zostaje nam rozbudować, poczekać po prostu na to, co jest. Ja też sobie zerknę, czy wszędzie te kurniki mam, gdzie chciałem, żeby były. Tutaj nie ma kurnika. Wybudujmy sobie. O, w ogóle tu wszędzie mamy taką możliwość, także sobie postawmy. Ok, tu wszędzie już też były te kurniki. Ok. Dobra, na razie to jest w porządku. Musimy sobie poczekać w takim razie na rozwój wydarzeń i Legnica musi się tutaj zaopatrzyć w tą żywność. Patrzcie, jak to szybko wszystko znika, ale to też przez to, że uzupełniany jest każdy dom, już coraz więcej ich świeci też na zielono. Natomiast jeszcze chwilę musi to minąć. 65%, czyli polepsza się powolutku się polepsza. Natomiast zobaczmy sobie tą samą sytuację chciałbym zrobić w Świnoujściu. I w Świnoujściu mamy, czy w ogóle tutaj mamy taką możliwość, a czekajcie, bo w Żywcu kończy się jedzenie. Jak tam przecież było na 4 miesiące tego jedzenia, to co tu się podziało? Jedzenia 1 miesiąc faktycznie. Ziarno, czy oni nie wywożą tego ziarna? Skoro nie wywożą tego ziarna, włączmy sobie troszkę młynu, żeby podrobili też podgonili to jedzenie chlebem. Jeżeli mamy możliwość, to zamówmy sobie też nowego muła tutaj. Aha, nie wywożą, bo nie dałem im nie dałem tutaj przydziału. No to faktycznie, proszę bardzo, jedną rodzinkę. Teraz już to powinno ruszyć. Natomiast w międzyczasie niech sobie przerabiają trochę tego ziarna na mąkę, żeby tutaj nie poumierali mi z głodu. W kolonii górniczej zapasów mamy na 7 miesięcy, opału na 30, to trochę możecie zbastować z tym opałem. Gdzie wy jesteście? Jesteście tutaj, także jedną rodzinkę sobie stąd usuniemy. Kamienie są zebrane, więc niestety tutaj mój pomysł na to, żeby uzupełniać tego kamienia, można powiedzieć, niewyczerpywalną taką kopalnią, niestety się nie udał, ale jest prawie 1000 kamienia, więc gdzie będzie potrzeba, to będziemy ten kamień sobie wysyłać, a tymczasem będziemy wydobywać sobie, wyławiać ryby i wyłapywać zwierzynę. I dlatego też pójdziemy sobie w tym kierunku. Zróbmy sobie szybciutko, jak to możliwe, ulepszenie tych domów. Raz, dwa, 3. I te 3 domy, szkoda, że tego nie jestem w stanie wrócić, bo bardzo chętnie odzyskałbym tego perka. W takim razie, jeżeli to tak nie działa. Natomiast w tym momencie zrobimy sobie tutaj to zaawansowane stawiarstwo, czyli po prostu podwajamy ilość ryb, dostawimy i to traperstwo też gdzieś tutaj na pewno się pojawi. Natomiast będziemy bazować w takim razie na rybach, na tym, żeby wyłapywać jak najwięcej tych ryb w sezonie. Zróbmy sobie to tutaj, może nawet tak bliżej i będziemy wyławiać jak najwięcej to możliwe i też wywozić po prostu do Legnicy czy do Świnoujścia rybki, czyli jako trzeci rodzaj, trzeci typ jedzenia. I tak też w Świnoujściu sobie zrobimy. Czekajcie, czy ten żywiec mi się tutaj poprawia. 1 miesiąc jest. Nadal pojawia się ten chlebek się pojawia, ale od razu znika. Tutaj mamy
Też to chyba są, jak dobrze pamiętam, świeżo postawione sady, świeżo postawione te warzywka, więc tutaj wszystko to mi powinno teraz ruszyć. Patrzcie, jak tutaj to fajnie wygląda też. Ok, zróbmy jeszcze coś takiego. Będziemy sobie bronić. Oj, 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 my przez most nie przejdziemy. Okej. No dobra, czyli my to raczej możemy sobie popływać. Ło, czuję się jak wiecie, piraci z Karaibów. Kojarzycie tą scenę? Jeszcze tylko łódki brakuje mi nad głową, żebyśmy mogli przechodzić pod wiecie, dnem po prostu rzeki, czy dnem morza. A no to tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. No ale dobra, wychodzimy jak wiecie, wstajemy z popiołów i po prostu przechodzimy tutaj przez to. W każdym razie, no tak tego niestety nie zobaczymy. Myślałem, że się uda, natomiast ogólnie zamysł jest taki, żeby tutaj tego mostu bronić właśnie tutaj z brzegu, żeby poustawiać sobie łuczników. Szkoda tylko, że ci rozbójnicy, którzy nas teraz napadli, nie przeszli tędy. No, trudno. Natomiast taki imersyjny widoczek, no jest, wydaje mi się, świetny, więc jak najbardziej myślę, że to jest na plus. Jeżeli Wam się podoba coś takiego, oczywiście zostawiajcie łapeczkę w górę. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału. Będziemy sobie takie rzeczy sprawdzać, robić, budować. Będą gameplaye nie tylko z Manora, ale też z różnych innych gier, więc zapraszam do zostania dłużej. Dobra, czyli co, bo tutaj nie przekroczyłem tej granicy, mamy dalej 1 miesiąc, no ale już jest marzec, za chwilkę ruszą z połowem też ryb tutaj, jeziorko nam topnieje, więc coraz lepiej to pójdzie. Dobra, myślę, że nie ma się co już o to martwić, więc tak, przyspieszmy sobie już czas. Czy tutaj wywozimy? Tak, już zostało 50 tego mięsa, więc tak naprawdę już to wszystko tutaj wywozimy. Dołóżmy sobie jedną rodzinkę do obozu myśliwych, może zwiększą trochę te polowania, żeby zwiększyć też zasób tego mięsa i będziemy to wszystko wywozić. Jak nam się ulepszą te domy, to też wskoczy nam, nie wskoczy, bo potrzebujemy jeszcze w takim razie 3 chatki. Nie chcę przesadzać z tymi chatkami z tego względu, żeby nie... Dobra, zróbmy sobie to w takim razie, takie 3 chatki tutaj. Nie chcę przesadzić z tego względu, żeby nie zbyt dużo jedzenia też nie pobierali mi tutaj, żeby to wszystko wywozić. Dobra, w Świnoujściu za chwilkę sobie zobaczymy, czy Legnica coś nam się tutaj zmieniło. Pierwsze co, zobaczmy sobie, 67%, ok. Już widzę, że jest pierwszy dom z możliwością do 3. poziomu podniesienia. I tu mamy... czekajcie, popatrzę sobie to troszkę... O, coś takiego. Dobra, czyli tutaj te pierwsze domy się już pojawiają. No 65% cały czas się trzyma. Głównie warzywa, jabłka. Kiełbasa niestety nam się tutaj jeszcze tak ładnie nie uzupełnia. Mam nadzieję, że to się też zmieni. No patrzcie, mamy 30 mięsa, chyba że ja się wystukałem z soli. Nie, bo mamy ponad 2000 soli, więc myślę, że po prostu jedną chatkę, może nawet ok, tutaj górnicza kolonia nam wzrosła, bardzo się cieszę. Zróbmy w takim razie coś takiego, żebyśmy może spróbowali. Czekajcie, gdzie bym to mógł zrobić? Tutaj w zasadzie ten kurnik jest w porządku, ale może gdzieś tak tutaj. Zmieńmy to po prostu na tą masarnię jeszcze w tym miejscu. Tak, żeby
im więcej, im szybciej, tym lepiej tego mięsa po prostu przerabiać. Pojawiają się warzywa. Ok, no gdzieś tutaj to mam nadzieję ładnie w końcu ruszy. Mamy kolejny dom na 3. poziom. Więc tak będziemy musieli też troszkę tego wyłapywać. Tutaj mamy wszystkie trójeczki, więc jest w porządku. Ok, karczma jest. Jak wygląda sytuacja z piwem? 160 piwa. Ziarno, przepraszam, jęczmień jest, słód no 5, ale to przerabiane jest po prostu na bieżąco. A jeśli chodzi właśnie o ziarno, jest 20, pszenicy co prawda nie ma, a tych chlebusiów no niestety się nie pojawia. Jeszcze po prostu jest tego za mało. Wiecie co? Jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz. Czy ja tu mam... O, muszę tu trochę ogarnąć te pola w międzyczasie. Pszenica. I tak samo te pola. O właśnie, żebyśmy mieli już przygotowane. Te są w porządku. Dobra. Więc no nic, będziemy musieli czekać. No są te przyrosty, skoki tego jedzenia. Mam nadzieję, że to wszystko, no właśnie, gdzieś tutaj powoli, czyli tu jest. Tu tak raz jest, raz nie ma. Pokażcie mi jeszcze, jak to wygląda. Patrząc na całą mapę, no coraz więcej tych zielonych, popatrzcie, już 80%, więc coś się zaczyna nam tutaj dziać, a jagody wjechały. Wjechały nam jagody, to też powoduje to, że gdzieniegdzie to zróżnicowanie jedzenia pojawia się przez jagody właśnie. Dobra, mamy tutaj możliwość podniesienia, jest w porządku. Fajnie, to myślę, że tak powoli tutaj wjedziemy. Już mamy 80. O, patrzcie, pięknie nam się pojawia. Wszystko, co się pojawiło, to sobie ulepszajmy. Tu jeszcze nie. Niespełnione wymagania, tu jeszcze są, tu już są, tam nie ma. Tutaj nie ma. Tutaj mamy znowu naszą masarnię. Ok. 90%, tak nieśmiało. Tutaj mamy możliwość, to gdzie jest, gdzie wskakuje, to oczywiście sobie to wszystko bierzmy, podnośmy. Tutaj dalej nie. Tutaj już tak. Tutaj również. Tutaj też. Ok. Tutaj wszystkie te domy, no tych na razie nie patrzę, one są po prostu oddalone dosyć sporo. Jeżeli się uda, to fajnie będzie, natomiast nie jest to dla mnie aż tak duży priorytet, jak po prostu to miejsce tutaj, żeby ładnie pociągnąć całą tą zabudowę w tych trzecich poziomach. Dobra, przed chwilką było, teraz już nie ma. Aha, bo nie mamy teraz już drewna. No to co wy tak się obijacie? Panowie i panie. Szybciutko mi z tego wycinać. Okej, dobra. No to się ładnie uzupełni. Większość zresztą domów już też mamy podciągniętych na ten trzeci poziom. Mam nadzieję, że to ładnie teraz pójdzie. 99%. Patrzcie, no super. To zaraz będzie seteczka. Mamy seteczkę. Okej, no i widzicie, brakuje nam teraz kłód drewna, no niedobrze, nie lubię takich sytuacji, w którym jesteśmy tutaj już przygotowani, a niestety ktoś tutaj mi zawala robotę. Postawmy sobie w międzyczasie w takim razie jeszcze tutaj za mało zasobów, dobra. No już nic w takim razie nie poradzimy, musimy chwilkę poczekać, żeby oni tutaj to nam nadgonili. Natomiast też wydaje mi się, przynajmniej taką mam nadzieję, że jeżeli wjechały tutaj teraz jagody, to odżyją trochę nasze kiełbaski, bo odciążą po prostu tymi jagodami. Też patrzcie, jaja się super pojawiają. Dobra, no jest nadzieja, że tutaj coś się ruszy i czekajcie, zapłaciliśmy te grzywny. Okej, już się bałem, że
Zostawmy na razie te 2%, zobaczymy, ale 4200 do zapłaty to jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczmy, jak to wygląda w takim razie tutaj w Świnoujściu. Jedzenia i opału po 2 miesiące. Opał, ale z opałem my mamy to samo. Możemy tutaj mielaż postawić i trochę odciążyć. Mielaż to bym chciał tak postawić, nie, raczej nie tutaj w centrum, raczej też na uboczu. Tutaj chyba mamy obóz drwali, mamy leśnika, dobra, to gdzieś w tych rejonach sobie postawimy też mielerz. Niech on sobie tutaj działa. Zbieraczy mamy na full, tu cały czas rośnie. Ok, zróbmy sobie jeszcze tu, póki pamiętam, czyli chata rybacka w 3 i zaawansowane stawiarstwo. Ok, poszło, mamy 704 rybki, więc po prostu czaskać i zbierać mi te, łowić mi te rybki, to będziemy też powoli wywozić dalej. Potrzebujemy jeszcze jednego muła tutaj, założymy sobie zamówienie i tutaj mamy tych mułów 2, stacji karawan też 2, ale chciałbym jeszcze jedną co najmniej, żeby mieć takie, zrobimy sobie to centrum w tym miejscu. Czekajcie, tu jest, zróbmy sobie jeszcze stację karawan tutaj i tutaj. Zrobimy sobie 2 takie stacje, będziemy to wszystko ładnie wysyłać. Póki mamy możliwość, to zamówmy sobie muła, już będzie dla tych rodzinek. Tutaj też na razie więcej nie stawiam, żebyśmy mieli tego miejsca. Słuchajcie, jeszcze sobie musimy dorobić, parceli mi wystarczy, bo już tych rodzin mamy naprawdę sporo, ale założymy sobie jeszcze jeden, a nie tak, czekajcie, założymy sobie jeszcze sadzik, żebyśmy, ok, może nawet 2, czyli zrobimy sobie tak, to będzie 1 i tu zrobimy sobie drugi, nie tak. Dobra, coś mi tutaj nie chce. To, za dużo. Tak. Tu też, dobra, no na razie sobie zostawmy tak jak jest. Jeszcze spróbuję tylko w tą stronę. O, dobra, no to niech już będzie w sumie tak. I założymy tutaj i tutaj jeszcze sadzik z jabłkami, żeby tego jedzenia nam tutaj nigdy nie brakowało. Ładnie tu mamy już wszystko obsadzane. Tutaj sobie musimy tylko przypisać jeszcze zwierzęta, wybrać sobie rejon. W Świnoujściu kończy się opał, no proszę, kto by pomyślał. 4 rodzinki sobie dajmy, może nawet dopiszemy jeszcze 2, bo chyba wszędzie mamy tak po 6 tych rodzinek. Dobra. I oni tu sobie ładnie powinni z tym działać. To chyba wszystko jest poustawiane w miarę ok. Tutaj poustawiane jęczmień, dobra, wszystko gra. Tutaj jęczmień musimy sobie ustawić na 3. rok. Tutaj zaś ugór, dobra, gra gitara i te pola, które mamy, tu lecimy z ugorem w 3. miesiąc. Jak macie tyle pól, to póki co to jest trochę uciążliwe. Mam nadzieję, że w przyszłości się to zmieni.
żeby po prostu te ustawienia, które są zrobione na polu, już przechodziły z roku na rok, żeby nie trzeba było po prostu tego przeklikiwać za każdym razem, bo zapomnimy sobie w jakimś miesiącu tego zrobić, znaczy w jakimś roku, w zasadzie nie miesiącu, to po prostu stracimy ciągłość uprawy tych pól, co też będzie miało później wpływ na mniejsze plony, na to, że nie zrobimy sobie po prostu tyle zbiorów, ile byśmy tam od tego oczekiwali, a to też wpłynie później znowu na mieszkańców, na to, że może pojawić się głód i wszystko tak naprawdę może nam się posypać, tylko przez to, że nie przeklikaliśmy sobie gdzieś tych pól i nie ustawiliśmy tego płodozmianu, żeby to wszystko na zmianę ładnie chodziło. Póki co, jak to sobie zrobicie, to tak jak widać tutaj, ładnie to wszystko rośnie, ładnie to wszystko działa, więc tak naprawdę trzeba to zrobić i mieć już spokój na po prostu resztę roku. Ok. I tutaj już wszystko gra gitara. A jeszcze mamy te pola. Ok. Ojej, tutaj to już mi się w ogóle porobiło. Tak właśnie miało to być. Jęczmień. Tu jest. Tutaj i tutaj jęczmień. Dobra. Tu jest w porządku. W Świnoujściu, w Świnoujściu to coś dziwnego się dzieje. No właśnie, to jest chyba ten moment, w którym tego nie przestawiłem, albo nie wiem, o co tutaj chodzi. W każdym razie to raczej miało być coś w ten deseń. Jeszcze zobaczę, jak z tym jęczmieniem, bo bardzo możliwe, że też zrezygnuję z jęczmienia w Świnoujściu, bo to też za bardzo nie ma sensu, kiedy kiedy zbieram po 10-20 sztuk takiego jęczmienia, to po co to robić? Zobaczmy, ile mamy podatków tutaj. 5%, zostawmy sobie na razie to, żebyśmy dozbierali te 4300 w rok. I czemu, co ja tutaj mam? Jedzenia na 2 miesiące, opału na miesiąc, czyli znowu jakiś problem tutaj może nam się pojawić, natomiast od razu karawana, 3 muły są, od razu karawana, która jest do Świnoujścia z rybami. Proszę mi wyjeżdżać, w zamian bierzemy sztaby żelaza i dostawimy jeszcze jedną karawanę, tak żebyśmy też mieli możliwość po 2 takie transporty wysyłać. Póki czekamy, domówmy sobie nowego muła, 4 właśnie pod taką stację. Tutaj jadą z naszym jedzonkiem, jak to wygląda. Ryb 230, mięsa też się pojawia, więc w porządku. Myślę, że ładnie tutaj polecimy. Już więcej tych domów na razie nie robimy. Nie potrzebuję tu, chociaż chciałbym to traperstwo, ale nie jest to aż tak bardzo warte, żeby zwiększać tutaj spożycie tego jedzenia. Jedynie co mógłbym się zastanowić, to na przykład nad taką administracją, posiadłość, czy jesteśmy w stanie zrobić. Myślę, że tak. Zarządzimy sobie to. Taki punkt centralny możemy nawet sobie zrobić tutaj. Tutaj albo tutaj z tyłu. Nie, może sobie, no może faktycznie tutaj postawimy nawet kilka, a może nie. Zrobimy sobie to bardziej na środku. W tym miejscu, tutaj nie będzie to duże, po prostu postawimy sobie naszą jeszcze wieżę garnizonową. Gdyby czasem się okazało, że po prostu gdyby czasem się okazało, jednego drewna nam brakuje. Gdyby się okazało, że ktoś chce nam zaatakować tam kolonię górniczą, mam na myśli rozbójników, to po prostu gdzieś spróbujemy sobie to wybronić.
tą świtą, którą byśmy tutaj mieli, to spokojnie myślę, że sobie z tym poradzi. Dobra, i teraz musimy jeszcze rodzinkę tutaj dorzucić. Tutaj również. Tu mamy, więc wszystko tutaj do Świnoujścia proszę mi wywozić, czyli nasze rybki i będziemy brać z powrotem sztaby żelaza. Dobra. I tym samym powinniśmy trochę zareagować i kurde, tak się zastanawiam, bo oni teraz ten szlak handlowy to, no ale może tędy jakoś to poleci. Troszkę też Świnoujście powinno się tutaj podreperować. Nasz mielarz już jest, więc dwie rodzinki wrzucamy tutaj. Chata leśnika, nikogo tutaj nie było. Zróbmy sobie teren, może tutaj niech sadzą te drzewka. I co ja potrzebowałem? Właśnie to do opału. Chata dbana. W ogóle ja muszę to wziąć i poprzenosić. Tylko może jeszcze nie teraz. Idźcie sobie tutaj. A może po prostu rozbuduję i bliżej tutaj tego lasu dobuduję jednego leśnika. Niech się zrobimy tutaj i oni już będą wycinać te lasy w tamtą stronę, ale wiecie co? Ja muszę zrobić tą samą sytuację co w Legnicy, czyli stawiamy leśników. Raz, dwa, trzy, cztery i nawet z tej strony piątego zrobimy. I wszystko to muszą już mi na bieżąco zalesiać, no bo zaraz się obudzimy i będzie nam brakować drewna. Ok, jeśli chodzi o rozbudowę naszych domów, na pewno brakuje nam kłód drewna. Nie wiem, czy mój tartak tutaj dalej śmiga. Patrzcie, tartak nie pracuje, a drewna nie ma. No ale to na bieżąco teraz wszystko poszło na tą rozbudowę. Mielarz powinien sobie tutaj już przerabiać to wszystko na ten węgiel drzewny, więc troszkę wyciśniemy może jeszcze z tego, co mamy. Pojawi nam się... Czemu to jest? Trzeba przyspieszyć. Pojawi nam się więcej tego drewna opałowego, to i też węgiel drzewny nam się pojawi, czyli trochę rozmnożymy tego opału dla Świnoujścia. Dobra, ale co? Jedzenia na 2 miesiące. Czemu tak mamy na jedzenia na 2 miesiące? I czemu to już będzie spadać? Ładnie tutaj zbierają dwie chaty leśnika. No w zasadzie zaraz będą zbiory, bo już mamy czerwiec, zaraz lipiec, sierpień, więc wszystkie te jabłka, które mamy, to też nam tutaj zjadą, ale nie są jeszcze one tak duże jak w Legnicy, więc gdzieś tu będę musiał sobie przemyśleć jeszcze temat tych jabłoni, bo jednak to jest podstawa takiego rozwoju, a ja też nie chciałbym... Aha, nowe zarządzenia, dobra. Nowa świta, nowe te od razu sobie postawmy w takim razie podatki 5% niech będzie, żeby zbyt kolorowo nie mieli. I ok, podatek jest, jeszcze sobie otworzymy tego architekta, jak się pojawi już, nie, jeszcze nie mamy jeszcze tych desek, ale już pierwszą naszą posiadłość mamy. Tu sobie zrobimy po prostu ścieżkę w ten sposób. Postawimy sobie troszkę, ogrodzimy, tak żeby też tutaj to jakoś fajnie wyglądało. I ok, tu wywozimy, tu nam zbierają, w porządku. Czy tutaj w Świnoujściu pojawiły się nam jakieś pierwsze rybki? Nie, jeszcze nie. Więc musimy sobie tutaj na to poczekać.
Ok, 1000 sztab żelaza, więc tak naprawdę tutaj będziemy sobie śmigać tym żelazem i wszystko za to po prostu kupować. Dobra, i pojawiła nam się już tutaj ta chata, jest także 3 rodzinki od razu do chaty zbierać i leśnicy też mamy, czyli wszyscy do chat leśnika i za chwilkę Was tutaj przygotuję, rozproszę na różne tereny, czyli tak, proszę, bierzecie teren tutaj, wybierzecie teren tutaj, trzeci leśnik bierze sobie teren tutaj, czwarty leśnik bierze sobie teren obok, bierze sobie tutaj i ten piąty w zasadzie może lecieć tutaj, a miałem jeszcze chatę leśnika w tym miejscu, więc on niech idzie sobie tutaj obok. I dobra, to na razie powinno być w porządku. A tutaj już mając teraz jeszcze jedną tą chatę drwala, mając tego mielarza, to myślę, że opał się tutaj już ładnie nam ogarnie. Jeśli chodzi o jedzenie, dobudujemy sobie też, zrobimy sobie, bo oni będą sadzić tutaj. A więc dobudujemy sobie kilka domów, kilka sadów, więc to też pozwoli, za mało zasobów, musimy poczekać na to, jak ruszą nam tutaj ładnie z obozem drwali. Nie wiem, czy ja sobie... O, tak. Weźmy. I oni już to powinni ładnie nam to dozbierać. Dobra, jeszcze sobie podsumujmy na koniec odcinka, jak wygląda sytuacja w Legnicy. Większość domów już ładnie tutaj mamy do 3. poziomu podniesione. Tutaj już spotkaliśmy, to od razu wykorzystajmy ten moment, podnieśmy do 3. poziomu kolejne. Pięknie to idzie. W zasadzie aż nie spodziewałem się, że aż tak dobrze to wszystko się zgra. Natomiast jeśli chodzi o zaopatrzenie w jedzenie, pięknie tutaj całe miasto, możecie sobie zerknąć, całe miasto pięknie jest zaopatrzone w 3 typy, czyli udało nam się ten cel z początku odcinka zrealizować. Mamy większość domów na 3 typy, czyli 100% naszych domostw. Tutaj nawet te, których nie zakładałem i myślałem, że się nie uda, również możemy sobie na ten 3. poziom podnieść. Więc bardzo mnie to cieszy, bo praktycznie cała osada, całe miasto jest już na 3. poziomie, jeśli chodzi o parcele, więc świetnie. Dajcie znać, jak Wam się to podoba, czy udało się to tak zorganizować, że faktycznie to miasto wygląda i podoba się. Na pewno łapeczki w górę, komentarze mile widziane. Dobra, no to w zasadzie tyle by było w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie aktywności, za obecność. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć!